Cześć! Z tej strony Ola z Szybdogoni.pl, a tutaj mamy... Co to, jakiś Jurassic Park? No nie, dzisiaj robimy małego, słodkiego dinusia, naprawdę mały i uroczy, prawda? No i niegroźny, no zobaczcie ten słodki uśmieszek, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko, ja będę używała tutaj 3,5 mm i do tego użyję włóczkę, zobaczcie, ona ma tak piękny kolor, tutaj w tej kamerce nie do końca widać, ale ona ma taki piękny, powiedzmy oliwkowy kolor. I jaka to włóczka, to oczywiście w opisie tego filmiku, tam też jest numer tego konkretnego koloru. Do tego, hop, oczywiście, wypełnienie, nie będzie go dzisiaj aż tak dużo potrzebne, ale warto je mieć, no bo bez niego ten nasz dino to taki flaczek będzie. Oczywiście nożyczki ostre, żeby nie pohaczyły nam brzegów włóczki. Igiełka, u mnie jest to taka igiełka tempa, czyli taka, która nie pohaczy mi palców. Można oczywiście użyć także cerówki albo takiej grubszej igły, ale przy tak cienkiej włóczce ta igła może być po prostu za duża i będzie jej ciężko przechodzić przez te wszystkie nasze przestrzenie międzysłupkowe, międzypółsłupkowe. A do czego ona jest? Po to, żeby zamknąć naszą robótkę, żeby wyszyć oczy, o właśnie, zaraz o wyszyciu oczu, oraz żeby przyszyć nogi, więc do tego jest nam potrzebna. A co do oczu, no to dzisiaj nie ma bezpiecznych oczu. Dzisiaj jest, ja mam akurat przygotowaną czarną włóczkę, ale zamiast czarnej włóczki można sobie także użyć kordonka. Ja kordonek akurat mam dzisiaj brązowy, ale oczy raczej wyszyję dzisiaj z czarną włóczką. A co do kordonka, to przyda się jako znacznik, czyli znacznik rzędów. Ja zazwyczaj właśnie używam takiego, a nie plastikowego. Dlaczego? Ponieważ raz go przekładam do tyłu, raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu, a później on mi po pierwsze zaznacza rzędy, bo co drugi rząd będzie go widać, a potem można go wyjąć jednym ruchem ręki. Oczywiście można użyć takich zwykłych plasticzków. Wtedy trzeba pamiętać, żeby je za każdym razem odpiąć, przypiąć w nowym miejscu, odpiąć, przypiąć w nowym miejscu. Jest to bardziej uciążliwe, dlatego ja raczej takich znaczników nie używam, ale oczywiście Wy możecie użyć takich znaczników, jakie są dla Was wygodne. No, wiadomo, że każdy jakby robi tak, żeby było mu wygodnie, prawda? To jest już wszystko. Dzisiaj nie potrzebujemy więcej. Jeżeli chcecie, żeby Wasz dino był w różnych kolorach, no to bierzecie więcej tych kolorów. Ja robię tylko zielony, więc zaczynamy. Ok, znacznik przygotowany. Wracając jeszcze do znacznika, taki znacznik, jeżeli wybieracie, to zobaczcie, on jest w super kontrastującym kolorze w porównaniu do naszej włóczki. Jak będziecie zmieniać włóczkę, no to ten znacznik też w miarę powinien być odstający tym kolorem, żeby po prostu było go widać. Jak będzie zbyt podobny, to zniknie i nie będzie spełniał swojego zadania. Więc no niestety. Dobra, zaczynamy tutaj od Magic Ringa i tutaj praktycznie większość to jest ciałko. Oddzielnie będą tylko nogi, no i ogon, a to już dla chętnych, bo może Wasz dino nie ma mieć ogona, no nie wiem, przecież chyba takie też istniały, prawda? Dobra, zaczynamy od Magic Ringa i od razu mówię, że filmik na Magic Ringa, taki tylko o Magic Ringu, powinien wyskoczyć tu, a jeżeli nie, to na pewno jest w opisie tego filmiku link do tego konkretnego filmu, do tej konkretnej lekcji. My tutaj zaczynamy sobie Magic Ringiem z 6 półsłupków, więc hop, hop, hop i od razu mówię, że momentami na pewno będą jakieś przyspieszenia, ale spokojnie, w trakcie nie umknie nic, co miałoby wpływ na budowę i na tworzenie tego dinusia. Raczej przyspieszam rzeczy, które są po prostu powtarzane, czyli tak jak na przykład teraz robię pierwszy półsłupek i drugi półsłupek, no to konkretne kolejne 4 już będą na przykład przyspieszone, tak jak teraz. Ok, mamy 6 półsłupków, biorę, ściągam i teraz zakładanie znacznika właśnie w formie naszego kordonka. Zobaczcie, z tyłu, no co ta ostrość ucieka dzisiaj, do tyłu krótsza część,
a z przodu dłuższa część. Co ważne, nitka robocza jest pod znacznikiem, bo gdyby było odwrotnie, to po prostu znacznik nie będzie spełniał swojego jakże ważnego zadania. I teraz mamy 6 oczek, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i w każdy z tych oczek wbijamy się, robiąc 2 półsłupki. Oczywiście pierwszy jest zawsze ciaśniejszy, czyli tak, hop, pierwszy półsłupek w oczku i drugi w tym samym oczku. To jest dodawanie, czyli właśnie robienie 2 form w tym samym oczku i powtarzamy to do końca rzędu, czyli po 2 półsłupki w każdym oczku. Dzięki temu z 6 zrobi nam się łącznie ich 12. Ok. I teraz mamy 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Zarzucam sobie znacznik, zobaczcie, ten długi, ten, który był z tyłu zostaje, a ten długi delikatnie przerzucam raczej do tyłu, tak żeby nie pociągnąć, żeby nam nie wyskoczył. I znowu nitka robocza jest pod znacznikiem. W kolejnym rzędzie znowu będziemy dodawać, ale tym razem będziemy dodawać co drugie oczko, czyli w pierwszym oczku robimy 1 półsłupek, hop, i dopiero w drugim oczku robimy 2, czyli 1 i drugi. I tak powtarzamy do końca rzędu, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Znowu dodamy 6 oczek i na końcu tego rzędu powinno być ich łącznie 18. I tam też się spotykamy. Ok, dodanie zrobione i teraz w kolejnych 3 rzędach, czyli w rzędzie 4, 5 oraz 6 robimy powtarzanie, czyli powtarzamy tą samą liczbę oczek, która jest aktualnie, czyli 18, czyli w rzędzie 4 jest 18, w 5 jest 18 i w 6 jest 18 i tam też się spotykamy, czyli na końcu rzędu 8. Nie 8, 6. Co jest tym 8? Już myślę dalej. Czyli na końcu rzędu 6, czyli 4, 5, 6 i tam się spotykamy po 18 półsłupków w rzędzie. Ok, łatwo było, teraz będzie trudniej. Nie no, wszystko będę pokazywała, aczkolwiek zobaczycie, że większość rzędów teraz od tego momentu będzie dodawana bądź odejmowana nieregularnie, czyli nie będziemy tego robić w całym rzędzie. Tak ogólnie chcę po prostu Was na to przygotować. I to jest teraz ten rząd. W tym rzędzie odejmiemy tylko w połowie. Co to znaczy? Że odejmiemy tylko część oczek, a pozostałe będą powtórzone. Więc zaczynamy. Najpierw będzie odejmowanie, czyli pierwsze 2 oczka łączymy. Raz i 2. Hop. Jeszcze raz, zaraz pokażę. Hop. Mamy odjęte, a kolejne oczko jest zwykłym półsłupkiem. I znowu kolejne 2 łączymy, czyli wbijam się, zobaczcie, pod przednią nitkę tylko, nie wyjmując szydełka z tego, wbijam się pod kolejną tylko przednią nitkę, narzut, przeciągam przez to, co było wbite, narzut i przeciągam przez 2. To jest taki półsłupek, który łączy obydwa oczka. I znowu kolejne jest normalne, hop, i znowu odejmowanie, hop, i znowu normalne, tak? I teraz do końca rzędu powinno nam zostać 9 oczek. 2, 4, 6, 8, 9, czyli idealnie. I te oczka przerabiamy pojedynczo półsłupkami. Ok, kolejny rząd. Przerzucamy sobie nitkę oznaczającą, czyli kordonek. Hop, ta nitka od Magic Ringa może się już schować w środku i mamy kolejny rząd odejmowania. Teraz robimy odejmowanie na pierwszych 6 oczkach, czyli 3 odejmowania pod rząd, czyli pierwsze oczko za przednią nitkę i drugie. Hop. Kolejne znowu 2, pierwsze i drugie. I ostatni raz. Hop, pierwsze i drugie. I znowu do końca rzędu powinno nam zostać 9 oczek. Raz, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 i 9. I znowu przerabiamy te oczka pojedynczo półsłupkami. Przerzucam znacznik. O, gdzie jest nitka robocza? Przerzucam znacznik i jak sobie ładnie popatrzę, to mam skończonych 8 rzędów. I teraz do końca rzędu 14, czyli kolejne 6 rzędów, tak? Czyli 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dobrze mówiłam, 6 rzędów. Przerabiamy, powtarzając, czyli to będzie moment szyi naszego dinozaura. Czyli powtarzamy aktualnie mamy tutaj 12 półsłupków w rzędzie, więc spotykamy się na końcu rzędu 14. Pamiętamy po 12 półsłupków w rzędzie, żeby nic tutaj się nie dodało. I w trakcie możemy już sobie włożyć tutaj wypełnienie w tą głowę, żeby nie trzeba było robić tego później. Ona jest na razie taka płaska, ale zobaczcie, że to odejmowanie właśnie tutaj stworzyło nam głowę, a tutaj szyja będzie leciała. Więc spotykamy się na końcu rzędu 14. Pamiętamy po 12 półsłupków. Ok, szyja zrobiona. No już widać, nie, że jest głowa i szyja. Więc jakby początek najważniejszy tutaj mamy. Zaczynamy robić ciałko. Tak, od razu z szyi, bez dodatkowego przyszywania. I teraz robimy 6 półsłupków. Raz. I 6. W kolejnych 6 półsłupkach, w kolejnych 6 oczkach, no bo to w półsłupkach, no bo już myślę naprzód, będziemy robić po 2 półsłupki w każdym oczku. Czyli będziemy robić 6 razy dodawanie, czyli po 2 półsłupki w każdym oczku, tak jak już wcześniej to robiliśmy. Tak jak mówiłam, to jest nieregularne dodawanie, bo nie dodajemy na przestrzeni całego rzędu, tylko w jego części. Hop, i ostatni raz. Raz i 2. Ok, mamy 6 razy dodawanie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przerzucamy sobie znacznik, tym razem do przodu. I znowu zaczynamy rząd od 6 półsłupków. Raz. Oraz 6. I teraz w kolejnej części tego rzędu będziemy robić dodawanie na przemian z półsłupkiem, czyli mamy półsłupek, a dopiero obok jest dodawanie, czyli 2, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. Hop. I znowu półsłupek zwykły i dodawanie. I powtarzamy tak już do końca rzędu. Łącznie takich sekwencji jest tutaj 6. Ok, spójrzcie, jaki tworzy nam się tutaj wyjątkowy kształt, a to było tylko dodawanie po prostu w innym miejscu. Teraz robimy na początek oczywiście przerzucenie i robimy 9 półsłupków. Raz, 2, 8 oraz 9. I teraz powtórzymy sekwencję dodawania 3 razy, czyli robimy 2 półsłupki, raz i 2 i w trzecim oczku dodawanie, raz i 2 i znowu 2 półsłupki, raz, raz i w trzecim oczku dodawanie, czyli raz i 2 i ostatni raz, czyli znowu półsłupek, półsłupek oraz dodawanie. Hop. 3 razy dodane. Teraz powinno nam zostać 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli jeżeli tyle jest, to jest dobrze zrobione. Przerabiamy je pojedynczo już. Sześć. I znowu kolejny rząd. Znowu zaczynamy 9 półsłupkami.
I teraz 3 razy zrobimy sekwencję 3 półsłupki i dodawanie, czyli raz, 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 to są 3 półsłupki i w 4. oczku dodawanie, czyli raz i 2 i jeszcze 2 razy to samo, półsłupek, 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 w 4. oczku dodawanie i ostatni raz półsłupek, półsłupek, półsłupek oraz dodawanie. I tak jak na poprzednim rzędzie, do końca powinno nam zostać 6 oczek. Przerabiamy je oczywiście pojedynczo. Hop, ok. Zakończony mamy rząd tutaj 18. Jak sobie policzymy te nitki, to też będzie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. I teraz kolejny rząd to jest rząd po prostu powtarzania. Czyli przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo. Łącznie powinno ich być tutaj 30. Więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ten rząd to rząd 19. Ok, mamy taki kształcik. Już nieźle to wygląda. I teraz pierwsze 6 oczek zamienimy w 3. Czyli zrobimy 3 razy odejmowanie na sam początek tego rzędu. Czyli pierwsze oczko z drugim oczkiem łączymy. Kolejne 2, czyli trzecie z 4 też łączymy. I 5 z 6 również łączymy. Hop, ale chcemy ogólnie zostawić tą samą liczbę oczek, więc teraz przerabiamy 11 półsłupków pojedynczo. Hop, 11. I teraz tutaj zupełnie z drugiej strony w 3 oczkach robimy dodawanie. Czyli hop, 1 półsłupek i drugi. Mamy jedno dodawanie. Drugie dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. I trzecie dodawanie. Hop. Więc na zupełnym skraju z drugiej strony zrobiliśmy odwrotność, czyli zrobiliśmy dodawanie. I teraz do końca powinno nam tutaj zostać jeszcze 10 oczek. 2, 4, 6, 8, 10. U mnie tyle jest. Więc przerabiam i spotykamy się tutaj już na końcu tego rzędu. Ok. Kolejny rząd przerabiamy prawie cały normalnie. Mówię prawie, bo spotkajmy się na 2 ostatnich oczkach, czyli przerabiamy 28 półsłupków, a spotkajmy się tutaj, bo zrobimy na samym końcu odejmowanie. Za chwilę pokażę dlaczego i o co tutaj w ogóle chodzi. Więc przerabiamy 28 i tam się też spotykamy. Ok, prawie cały rząd przerobiony, tak jak mówiłam, na ostrości. I teraz po prostu chcemy też zrobić dokładnie to samo, co było wcześniej, czyli chcemy zrobić 3 odjęcia, ale tutaj niestety jakby rząd nam się kończy już w trakcie, a chcemy odjąć tutaj na szerokości tych 6 oczek, tak żeby znowu to było w miarę z przodu. Dlatego musimy właśnie połączyć tutaj 2 ostatnie oczka, czyli zrobić odejmowanie jeszcze na końcu poprzedniego rzędu, hop, i mamy połączone. I kontynuacją tutaj jest odjęcie na początku rzędu, czyli pierwsze odjęcie i drugie odjęcie. I łącznie na 2 rzędach teraz znowu odjęliśmy kolejne 3 oczka i teraz już do końca rzędu przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo. W tym rzędzie, jak sobie już policzymy wszystkie oczka, łącznie wyjdzie ich 27. Więc przerabiamy wszystko pojedynczo i spotykamy się na końcu tego rzędu, a ten rząd ma numer 22. Ok,
Zobaczcie, jaki kształcik. Trochę jak Nessie. Jak to jest Nessie? No, potwór z Loch Ness, prawda? Ale nie, tutaj przecież dzisiaj robimy dino. I teraz tak. Pamiętamy oczywiście o wypełnieniu i to jest ostatni taki, można powiedzieć, dziwny rząd. I teraz robimy 12 półsłupków. Ja tu troszkę przyspieszę. Jedenaście i 12. I teraz robimy 3 odejmowania. Jak sobie dobrze tutaj ułożymy, to widać, że to jest jakby równo na tyle głowy. I teraz tak, hop. Pierwsze odejmowanie. Hop. No. Drugie odejmowanie. I trzecie odejmowanie. I teraz do końca rzędu powinno nam zostać 9 półsłupków, 9 oczek. 2, 4, 6, 8, 9, czyli u mnie jest jak trzeba. I przerabiamy je znowu zwykłymi półsłupkami do końca rzędu. Ok, przerzucamy sobie znacznik i teraz już jakby zaczynamy zamykać to nasze ciałko. Czyli będziemy robić w całym już rzędzie odejmowanie i będą to 2 półsłupki i odejmowanie łączące trzecie oczko z czwartym oczkiem i powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, półsłupek, odejmowanie i tak dalej i spotykamy się na końcu tego rzędu. Pamiętamy oczywiście o wypełnieniu. Ok. W tym momencie w rzędzie powinno być łącznie 18 oczek, 18 półsłupków i zejdziemy niżej. Teraz będziemy robić 1 półsłupek i odejmowanie, czyli jakby zredukowaliśmy liczbę półsłupków pomiędzy odejmowaniami i znowu 1 półsłupek, a kolejne 2 oczka łączymy odejmując i powtarzamy to do końca rzędu, tak? Na przemian półsłupek i no coś mi się tutaj poplątało. Półsłupek, odejmowanie, spotykamy się na końcu rzędu. Ok, odjęte, mamy to i teraz robimy ostatnie odejmowanie, tak żeby już zamknąć tą część ciałkową. No, po odpowiednim wypełnieniu to wygląda super fajnie. Więc teraz będziemy łączyć po prostu każde kolejne 2 oczka, czyli pierwsze z drugim, trzecie z czwartym, piąte z szóstym, siódme z ósmym, dziewiąte z dziesiątym, 11 z 12 i w ten sposób schodzimy z tych właśnie 12 do zaledwie 6, a te 6 za chwilę sobie zamkniemy igiełką i już będziemy mieli skończoną tą główną część ciałkową. Zobaczcie, nie jest to najwygodniejsze, ale pięknie się tutaj to zamyka. O. Hopka. I ostatnie 2. I mamy to. I teraz odcinamy już dalej włóczkę. Zobaczcie, zostawiam jej naprawdę niewiele, bo nie będzie nam tutaj potrzeba, bo z tej włóczki, z tego miejsca już nie będziemy jakby nic przyszywać, tu nic doszywać. Wyjmuję, biorę sobie igłę. Mam pojedynczą nitkę. No, to nie jest takie łatwe, jak w powietrzu jest. O, mamy to. I teraz zaczynając od tego miejsca, gdzie jest znacznik, zobaczcie, od środka do zewnątrz i tak 6 razy, bo tyle też jest tutaj oczek. 2, 3, 4, 5 oraz 6. Nie wiem, czy nie za mało mam tutaj wypełnienia. No już kij. Hop. Układam sobie. Zobaczcie, pięknie. Jest ok. Tak jak miało być. Widzicie, jaki ładny kształt tutaj powstał. Mimo tego, że zakończenie jest tutaj, a nie na środku, to kształt powstał taki właśnie, jaki ja tutaj zamierzałam zrobić. Mamy to. Więc teraz tą nitkę można sobie tu gdzieś włożyć i wybić ją, powiedzmy, gdzieś w tym miejscu, bo gdzieś w tym lub niżej będzie później przyszyta noga. Hop. O.
i tak ją najlepiej zostawić, później sobie włożyć w środek tej nogi, która będzie, albo z tyłu, tu gdzie będzie ogon, bo on też będzie. Więc teraz przechodzimy do nóżek, które będzie trzeba zrobić aż 4. Ok, nóżki same w sobie nie są trudne, są małe, mają raptem po 5 rzędów, to jest naprawdę malutko. Tyle, że trzeba je zrobić 4, to jest chyba największy problem. I teraz tak, oczywiście zaczynamy Magic Ringiem i tutaj nie ma żadnego dodawania przy nóżkach. Tyle, ile zrobimy na Magic Ringu, taka będzie szerokość nóżek, a Magic Ring robimy z 8 półsłupków. Dzięki temu ta nóżka na dole będzie płaska praktycznie, tak? Raz, 2. I 8. Biorę, ściągam i mam. Teraz narzucam znacznik, jak to zwykle bywa. I uwaga, jedyne co, to ten pierwszy rząd tutaj będzie wyglądał troszkę inaczej. Z racji tego, że chcemy, żeby ta nóżka była płaska, ładnie się tutaj nam ułożyła, to ten pierwszy rząd robimy na tak zwanych BLO, czyli Back Loop Only, co na polski oznacza nic innego jak tylko tylna nitka. No bo jak sobie spojrzymy na nasze oczka i włożymy sobie w całość, no to mamy 2 nitki. O, tylko tak dobrze nie widać. O, teraz powinno być lepiej. Mamy 2. Przednią i tylną. I tylko będziemy się wbijać właśnie pod tą tylną nitkę, tak? Czyli nie w całe oczko, a tylko tą tylną. I nie dodając, przerabiamy tutaj 8 oczek, bo tyle było na Magic Ringu. I 8. Hop. I mamy. Tu się nam tak fajnie układa to. Przerzucam sobie znacznik, bo moje pierwsze oczko jest tutaj. I teraz mamy 2 rzędy, więc rząd 3., 4. oraz 5. już przerabiamy normalnie na całych oczkach. Tutaj trzeba się po prostu w to pierwsze wbić, bo ono się tak śmiesznie układa. I jak już przejedziemy tutaj cały ten rząd i ułożymy te oczka poprawnie, tak one się tutaj powinny nam ładnie, o, jak sobie weźmiemy, to one się odwijają i je już pięknie widać. Więc przerabiamy, tak jak mówiłam, 3., 4. oraz 5. rząd już po 8 półsłupków w rzędzie, normalnie chwytając całe oczka i tam się też spotykamy. Myślę, że to już nie jest jakieś takie trudne tutaj. Jedyna trudność to to, że to jest na tyle małe, że nie robi się jakoś super wygodnie, no ale zauważcie, że cały nasz dino jest raczej niewielkich rozmiarów, więc o, już mam zrobione, już są ładnie ułożone, więc przede mną jeszcze 2 rzędy i spotykamy się, tak jak mówiłam, na końcu rzędu 5. A to jest tutaj skończony 3., więc teraz zaczynam 4. Ok, zobaczcie, mini nóżka zrobiona. I teraz na samym końcu robimy po prostu oczko ścisłe, czyli wbijamy, narzut, wyciągam i wyciągam, hop. I teraz muszę odciąć włóczkę. Zostawiam jej tyle, żeby wystarczyło mi na przyszycie, czyli zobaczcie, 2 razy obwijam. 1, 2, teraz dopiero odcinam i wiem, że ta długość tej włóczki, oczywiście tu jeszcze sobie wyciągam szydełeczkiem, ona starczy na 100%, nie zostanie jej dzięki temu też jakoś super dużo, więc będzie ok. Nóżkę możemy minimalnie wypełnić. Zobaczcie, to jest śmieszna ilość. To jest taka ilość, która może nam spaść przez przypadek na podłogę na przykład. W sensie, wiecie, no o, spadło mi trochę wypełnienia, może już wyrzucę, bo sierść albo coś. Więc tyle właśnie wkładamy tutaj do środka. Ja nawet nie wiem, czy ja przypadkiem za dużo sobie nie przygotowałam. Tak, wciskam szydełkiem, bo tylko tak da radę. Palcem będzie po prostu niewygodnie. Zobaczcie, za dużo. Nawet za dużo, więc nawet tyle odejmuję. I teraz już mam, o, teraz jest dobrze. Oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, nóżki robimy takie 4. Ja mam zrobione już 4, więc został mi teraz już tylko do zrobienia ogon. Bierzemy się za to. Ok, ogon to raptem 8 rzędów. Jeżeli będziecie chcieli zrobić dłuższy, to oczywiście powiem, w którym momencie można tutaj powtarzać. I teraz zaczynamy od Magic Ringa z 6 półsłupków. Ściągamy
układamy sobie znacznik i na sam początek powtarzamy. Ja wiem, że to jest niefajne i nieprzyjemne, nie lubię też powtarzać szóstki, ale po prostu, żeby uzyskać jak najładniejszy kształt, to niestety ten rząd na sam początek trzeba powtórzyć, czyli przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, tak żeby w kolejnym rzędzie znowu było 6 półsłupków. Hop i 6. Ściągamy sobie, jeżeli nam się tutaj troszkę rozeszło. I teraz przerzucamy sobie znacznik. I w kolejnym rzędzie robimy już dodawanie, ale dodamy tylko 3 oczka, więc robimy dodawanie co drugie oczko, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, w drugim jest dodawanie i tak na przemian, no łącznie tutaj 3 razy tylko się to zrobi. Znowu półsłupek, znowu dodawanie. Ja wiem, że to jest niewygodnie na samym początku, ale żeby było ładnie, to niestety czasem tak musi być. Hop. Raz i 2. I teraz mamy łącznie 9 półsłupków w rzędzie i powtarzamy to w 3 kolejnych rzędach, tak? Czyli mamy skończony 3. rząd, więc 4., 5. oraz 6. też będzie miał łącznie 9 półsłupków i tam się też spotykamy, czyli na końcu rzędu 6. Pamiętamy, po 9 półsłupeczków. Ok, przed nami rząd 7 i tu też będzie dodawanie, tyle że będziemy robić co 3. oczko, czyli w pierwszym jest półsłupek, w drugim jest półsłupek, a dopiero w 3. jest dodawanie. I powtarzamy to raptem jeszcze 2 razy, bo tyle nam się zmieści w rzędzie. Ok, i teraz przerzucamy sobie znacznik i ostatni rząd to jest rząd powtarzania, czyli te 12 półsłupków, które nam tutaj wyszły, po prostu przerabiamy wszystkie pojedynczo i tak naprawdę to jest nasz cały ogon, co oznacza, że skończyliśmy wszystkie części naszego dino, mini dino. Ja już tutaj dokańczam. I mamy to. Przerzucam sobie jeszcze raz znacznik, tak tylko, żeby to było. I robię oczko ścisłe, czyli wbijam, narzut, przeciągam, przeciągam, ściągam. Zanim odetnę, robię sobie 2 okrążenia, tutaj włóczki. Oczywiście, jeśli chcecie, żeby ten ogon był dłuższy, to możecie zrobić powtórzenie tutaj w miejscu, gdzie było powtórzenie 9 półsłupków i po dodaniu teraz tym do 12 też jeszcze można zrobić więcej tych zwykłych rzędów, tak żeby ogon był wystarczająco długi, taki jaki chcecie. Ja nie chcę, żeby ten dino miał jakiś super długi ogon, dlatego tutaj więcej już po prostu nie robię. O, wyciągam. Znacznik oczywiście jednym ruchem wyjmuję. Hop. I jest. I tu też można tak niewiele wypełnienia włożyć, bo tu się nie zmieści za dużo. O, zobaczcie, tutaj malutkim paluszkiem. No, widać, że nie wchodzi za dużo, bo to jest małe wszystko. Hop, 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 hop. Upchać, żeby było. Żeby też ten ogon nie był jakiś taki dziwnego kształtu wypchanego. O, i mamy to trochę jak naparstek. I bierzemy oczywiście dino. Ten znacznik też można wyjąć jednym żwawym ruchem i bierzemy nóżki. Igła też się przyda i zaczynamy. Na samym końcu dopiero wyszyjemy oczy i teraz w jaki sposób przyszyć ten ogon i te nóżki? Trochę jak chcecie, ale jakim sposobem? Najlepiej tak, żeby zawsze oczko, no ostrości jeszcze by się przydała. Ja najpierw sobie zacznę od ogona chyba, chociaż z drugiej strony ja chcę, żeby on był ułożony. Tak, tak, tak.
Powiedzmy, że będzie lekko tak, więc ogon musiałby być gdzieś tutaj. O, to chyba będzie dobre. I teraz oczywiście sprawdzamy, żeby był z tyłu jak najbardziej na środku. I teraz tak, raz bierzemy tutaj, zobaczcie, pod półsłupkiem na ciałku, a raz bierzemy sobie oczko z danej części, czy to jest ogon, czy to będą nóżki. I tak łączymy wszystkie po kolei, nie ściągamy za mocno. Zobaczcie, jeżeli tu wyszła nitka, to teraz mogę się tutaj z powrotem wbić. Idę znowu gdzieś pod jakimś półsłupeczkiem i znowu biorę nitkę, raczej oczko z ogona tutaj akurat. I znowu wbijam się znowu w to samo miejsce, z którego nitka wyszła wcześniej i przebijam się obok. I tak po trochu tutaj przyszywam. Spokojnie, jeśli się okaże, że ominiecie jedno oczko, nic się nie stanie. Gorzej jak to będą dwa, bo to już będzie po prostu bardziej widoczne. Zobaczcie, biorę i pominę to jedno. I ono przy przyszyciu, oczywiście jeżeli nie zrobię tego jakoś super daleko, tylko jednak zrobię to gdzieś bliżej, to się nie będzie rzucało w żaden sposób, tak? O, i to nie widać, że tutaj jest niechwycone tak naprawdę po przyszyciu w całości. Oczywiście lepiej nie omijać nic, tak żeby to się w całości ładnie tutaj przyszyło. I co? Spotykamy się zaraz i wyszyjemy sobie oczy. Jeszcze póki nogi możemy sobie ustawić lekko do przodu, ale możemy też je lekko w ogóle na boczek, albo wszystkie w ogóle zupełnie tutaj pod brzuchem, jak chcemy. Tak samo, zasada jest tak sama, czyli raz pod półsłupek, raz po oczko, raz pod półsłupek, raz po oczko. Zaraz pokażę Wam także, jak schować te nitki, czy to będzie pojedynczo od ogona, czy po dwie, czyli po dwie tutaj myślę o dwóch oddzielnych łapkach i pokażę Wam, jak je związać, schować, żeby nic nam tutaj nie uciekło, więc bierzemy i przyszywamy. Ok, zobaczcie, wszystko przyszyte i tutaj tak, nitkę od tej pierwszej nogi, czyli tej, mam tutaj już wbitą i wyciągniętą w jednym oczku. I teraz nitka od tej drugiej nogi po przyszyciu też musi trafić w to samo miejsce, czyli ja się tutaj gdzieś wbijam, naprężam sobie to, żeby zobaczyć, czy to jest dokładnie to samo oczko, wbijam się, przeciągam, już widzę, że się ułożyła. I teraz biorę, robię supełek, czyli związuję dwa razy. Raz, można troszkę ścisnąć. Drugi raz, hop, ściskam. I nawlekam sobie jedną nitkę. I teraz wbijam się w miejsce, z którego obydwie wychodziły wcześniej. I przebijam się gdzieś w inne miejsce. To samo robię z drugą nitką. I w inne miejsce. Hop. Teraz ściągam mocno i dopiero teraz naciągam. Odcinam nitkę i drugą tak samo, czyli naciągam. Hop. I odcinam. I one się chowają. W środku ciałka zrobił się supełek i on tam właśnie został. Co robimy jednak, jak mamy tylko jedną nitkę, jak tutaj w przypadku ogona? Można oczywiście dowiązać do tamtych nitek, ale pojedynczą nitkę możemy też schować samodzielnie. Oczywiście wszystko przyszyte i teraz wbijam się, wychodzę gdzieś dalej, hop i wbijam się igłą w to miejsce, z którego wychodzi nitka, przebijam się obok, teraz tutaj jak mam za krótką, ale przeciągam ją sobie pod igłą, hop. Jeżeli jest odpowiednia, to powinna być cały czas nawleczona. U mnie oczywiście wypadła, ale po przeciągnięciu tej, no żeby były wszystkie, żeby żadna mi tutaj nie została. Po przeciągnięciu pod igłą przeciągam całość. Hop. Ściągam tak, żeby tutaj to się związało jak najmocniej. I z powrotem wbijam się nie w to miejsce, z którego wyszła teraz igła, tylko znowu w to pierwsze. I przebijam się gdzieś w zupełnie inne miejsce. Biorę. I tu jak będę patrzyła, to się ładnie powinno ściągnąć. To, że tu kształt się zmienił, to się nie przejmujemy, bo za chwilę odzyskuje kształt, jest ok. I teraz tak samo naciągamy. Hop. I odcinamy.
to co? Teraz biorę sobie czarną igłę i zaczynamy czarną igłę powiedziałam, czarną nitkę i zaczynamy sobie wyszywać oczy. Ok, czarna nitka przygotowana. Wszystko jest. Tutaj nie ma być podwójnie, tu ma być pojedynczo. I teraz wbijamy się z tyłu głowy. Dlaczego? No bo tu będziemy robić oczy, a nie chcemy, żeby ta czekająca nitka była blisko naszego miejsca oka. W którym miejscu zrobimy oczy, tak naprawdę bardzo mocno zależy od Was. To wszystko zależy, gdzie chcecie to oko. Ja sobie pomyślałam, że ono chyba gdzieś będzie, może jednak niżej, może jednak tutaj gdzieś. Nie wiem, czy nie za nisko będzie, zaraz będziemy sprawdzać. Ok, i teraz tak. Wyciągam, nie wiem, nie mam za długiej, bo jak widać wypełnienie próbuje wyjść razem z tą włóczką. Nie przejmujemy się, bo to można zawsze sobie później doczyścić. I teraz, w zależności od tego, jakie chcemy duże to oko i jak ono ma wyglądać, no to przeciągamy. Ja sobie na początek przeciągnę na wysokości 2 rzędów i zobaczymy, jak to będzie nam się tutaj prezentowało. Jak? Śmiesznie, co? Nie wiem, czy będzie ok. Zobaczmy jeszcze raz, ale teraz już sobie wbiję w inne miejsce, żeby bardziej było widać samo oko, a nie jeszcze nitkę wychodzącą w górę. Jak? Ej, no chyba nawet nie jest aż tak tragicznie, co? Więc z drugiej strony muszę sobie znaleźć podobne miejsce, żeby to wyglądało jak najbardziej symetrycznie. Hop, hop, gdzieś na podobnym rzędzie. Zobaczmy, to jest tak bliziutko. Tu będzie, nie, tu będzie za wysoko już. Pamiętając, że gdy się robi ślimakiem, to te rzędy nie wychodzą zupełnie, o, tu przodem musimy sobie ten rząd wyrównać, a nie tyłem. Więc patrzę, o, że to będzie ok. Przeciągam i znowu na wysokości 2 rzędów 2 razy przeszywam. Raz. I 2. I wracam się igłą i nitką w to pierwsze miejsce. Ale odskoczył. Ok, nie za mocno. I co? Ej, no chyba spoko. Oczywiście można wyszyć to 3 razy albo i 4 razy. Dołożyć także białą nitkę i na pewno te oczy będą wyglądały wtedy nieco inaczej. Oczywiście można także tutaj dorobić jeszcze uśmiech temu naszemu dinusiowi. Coś tu się ściąga, nie jest ok. O, żeby nie za mocno. O, i zobaczmy, że jak zrobię mu jeszcze tutaj uśmiech, to będzie nawet spoko wyglądało, prawda? Robię tak. Na tej samej wysokości wbijam się, ale żeby on faktycznie się uśmiechał, to poniżej muszę się wbić. Zobaczcie. Hop. I tak, jakbym tak zostawiła, to by została taka prosta nitka. A my chcemy tu uśmiech, więc musimy zahaczyć sobie w jednym miejscu. I może być, albo może zostać w jednym miejscu, albo możemy zahaczyć jeszcze w drugim miejscu i ten uśmiech nie będzie taki ostro zakończony, bo dzięki przyhaczeniu tutaj w 2 miejscach on będzie... Jak? Chyba nieźle. Oczywiście można też zrobić mu tutaj uśmiech. Wszystko zależy od Was, naprawdę. A jakbym zrobiła mu tu faktycznie? Ej, może nawet lepiej, co? Zaraz szybciutko poprawię. Dajcie mi sekundę. Dobra, mamy tu. Hop, patrzę, żeby było podobnie. Jest raz, 2, więc jest raz, 2, więc tutaj. I tak samo wbijam się poniżej. Ściągam. I jakbym zostawiła, to on będzie miał taką minę. No taka niby spoko, ale ja bym chciała, żeby on był uśmiechnięty. Więc przeciągam. Wtedy będzie miał krzywo uśmiech. A jak przeciągnę jeszcze z drugiej strony, to uśmiech się mi tutaj wyprostuje. Nawet chyba będzie w miarę taki równiutki. I teraz faktycznie wracam już znowu do tego początku. Ej, i jak? Ha! Ej, no wygląda super, prawda? Teraz to samo robimy co przy nogach, czyli tutaj robimy supełek. O, i mamy super mini. No zobaczcie, on nawet... ej, wcześniej stał. O,
stoi. Nie widać tego, bo on teraz jakby od góry na niego patrzycie, ale on faktycznie fizycznie stoi. Oczywiście można mu tutaj dorobić także takie ala paznokietki, też przeszywając tutaj 2 razy albo 3 razy, ile chcecie, żeby mu zrobić, więc można naprawdę jakby stworzyć go dwukolorowego, 3-kolorowego, że w trakcie zmieniacie kolor. Można mu później dorobić tutaj, tak jak mówiłam, jeszcze białą kreskę i to oko będzie wyglądało zupełnie inaczej. Oczywiście można też zamontować bezpieczne oczy. Ja akurat tutaj chciałam tego uniknąć. No, więc mam nadzieję, że było łatwo i przyjemniej, że wszystkie te momenty takie trudniejsze zostały wytłumaczone w miarę dokładnie, tak żebyście się tutaj nigdzie nie zgubili. W razie problemów, jak zawsze, oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji oraz social media, czyli Instagram, Facebook, TikTok. Wszędzie tam jestem, wszędzie odpisuję, staram się pomagać Wam, więc to jest takie miejsce dla Was, żebyście mogli tam napisać do mnie. Oczywiście, jeżeli zrobicie, to też mnie tam oznaczcie, a dzięki temu ja będę mogła wrzucić to na swoje story, żeby pokazać, że nie tylko ja robię z własnych tutoriali. No nie po to je tworzę, prawda? Tworzę je dla Was, żebyście mogli tworzyć właśnie takie różne ciekawe zwierzątka. Na ten moment będę oczywiście wdzięczna za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału oraz naciśnięcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco, jeśli wpadnie tutaj jakiś nowy materiał na kanał. Przypominam także o takim cudownym serduszku, dzięki któremu możecie dodatkowo wesprzeć mnie tutaj na kanale, żebym mogła sobie przykładowo dokupić lepszy sprzęt, żeby te filmiki po prostu wyglądały lepiej. To co? Pochwalcie się swoimi dinusiami i do następnego. Pa!